Co teraz? Czy pada? Nie. Czy jest słońce? Też nie. Teraz pora na zwiedzanie paru klasycznych miejsc, to znaczy Gyeongbokgung, czyli Pałac Królów, który jest chyba największym tego typu kompleksem tutaj w Seulu. Można tam między innymi zobaczyć zmianę warty. Zobaczymy, czy uda się trafić. Przy pałacu nawet stacja metra jest trochę inna. Jest kamienna. Wygląda trochę na stylizowaną specjalnie po to, żeby podkreślić wagę tego miejsca. Nie to, żeby była jakaś piękna, ale jest po prostu inna niż inne stacje. Pałac otwierano o 9, a ja jestem tutaj 9:05. Zaczynamy od głównej bramy Gwanghwamun. Sama brama powstała w roku 1395. Ledwie 200 lat później podczas japońskiej inwazji została spalona i w ruinach przeleżała 250 lat, a jej obecny wygląd to rok 2010. Tak wygląda główny plac po przekroczeniu bramy. Tam jest właściwe wejście do pałacu i bileciki. To jeszcze nie jest właściwa ceremonia, to jest dopiero przygotowanie do niej, rozgrzewka jakby. Przeprowadzali jakieś drobne poprawki co do tego, jak wszyscy stoją, w którym momencie mają podejść, przejść i tak dalej. Joseon Dynasty secured the royal and temporal families, which gave birth. This reenactment of the Guardian ceremony is based on various laws. Please be sure to keep a case mask on all times. 在合适的开始，在摄影的报常举行。好摄为失败摄影这样的重要任务是由什么场合承担呢？以及王室的重要な任務とされ、王室の安全に関わるため、非常に責任の重いものでした。 관람객 여러분께서는 행사의 원활한 진행 예고 3파
ogromnie warty. Teraz wejdę do środka. Jeszcze jedna ciekawostka, informacja. Jeżeli nosicie tradycyjny strój hanok, to do większości miejsc możecie wejść za darmo. To już wnętrze pałacu, zaraz po przekroczeniu bramy. 2 razy dziennie odbywa się tutaj wycieczka po angielsku z przewodnikiem, także mam zamiar z tego zaraz skorzystać, a póki co się rozejrzę, jak to wygląda. Sam pałac powstał w roku 1395 i oczywiście w międzyczasie był niszczony, ale obecnie jest odbudowywany do formy jak najbardziej przypominającej oryginalną. Tutaj kolejny plac i wejście do właściwego już pałacu. Tron, który wczoraj można było z bliska zobaczyć w muzeum, ale sam budynek w środku jest też imponujący. Widok jest błędny. Ten budynek to Gyeongwon-ru, w którym odbywały się bankiety. Niesamowicie to wygląda w ogóle, te okoliczności. Przyroda, góry w tle, ten pałac. Pięknie. Ten budynek to Hwangbojeon, który dla króla był miejscem przyjmowania oficjeli. Też się odbywały niektóre ceremonie. I ten budynek jest odbudowany w roku 2017 i jeszcze nie został pomalowany. Dopiero będzie pomalowany. Jest tam informacja o tym, że zostanie przywrócony do stanu bardziej przypominającego oryginalny stan. Była kwatera królowej. To jedyne 2 budynki, jakie udało się utrzymać z oryginalnych. Pozostałe zapewne będą odbudowywane. Zresztą tutaj zaraz za murem odbywają się jakieś prace budowlane. Do żadnego z tych budynków nie można zajrzeć do środka. One są zupełnie zamknięte. Być może są jakieś wycieczki, które pozwalają zajść do środka, ale niestety ja mogę obejrzeć je tylko z zewnątrz. W ogóle nie dziwię, że to miejsce zostało wybrane na pałac. Okolica jest naprawdę niesamowita. Tutaj dookoła mamy masę drzew, ale w tle majaczą tam góry. No, robi to ogromne wrażenie. A tutaj mamy do czynienia z prawdziwym labiryntem. Chociaż trzeba też przyznać, że patrząc na każdy kolejny, aż tak bardzo się od siebie nie różnią. Z perspektywy, powiedzmy, turysty, który sobie tu przyjeżdża i chodzi po okolicy, to największą różnicą pomiędzy nimi była funkcja, którą te budynki pełniły. Każdy miał ściśle określoną funkcję. Nie są jakieś detale, o których nie wiem, na które nie zwróciłem uwagi. A tak wyglądało biuro. To znaczy tutaj król spotykał się z oficjalami, z urzędnikami i zajmował się zarządzaniem krajem. Tutaj pierwotnie przy wejściu do pałacu była woda. Znaczenie tego było takie, że osoba, która wchodziła do pałacu, miała oczyścić swój umysł. Te stwory, posągi, których zadaniem było odganianie złych duchów, które mogły pojawić się w tej wodzie. Jeśli te schody wydają się wam niefunkcjonalne, to tak było, ponieważ to jest trakt, którym mógł iść tylko król. Królowi nie wolno było chodzić, król był tylko noszony na swoim tronie. Dla króla to nie było problemem. Tu mamy kwaterę króla, a pod nią jest system ogrzewania. Tam były piece, w których się paliło. Komin był tak sprytnie związany, że był wyprowadzony do drugiego budynku. I tam są kominy. Teraz rezydencja na samym końcu króla Gojonga i pierwszy zelektryfikowany budynek w Korei. Pierwszy budynek, w którym były światła. Jeszcze słowo o tablicach, które są tutaj na budynkach. One są w chińskim alfabecie, ponieważ do bardzo powszechnego użytku koreański alfabet wszedł dopiero w XIX wieku. A pozostałe budynki, które tutaj są malowane, są malowane co 30 lat, więc jeżeli któryś z nich sprawia wrażenie starego, to znaczy, że dawno nie było odmalowywane, ale nadal nie przekroczyło to 30 lat. Ścieżka z przewodniczką bardzo fajna, przyjemnie i bezpretensjonalnie nas
oprowadzili po całym kompleksie, w zasadzie nie po całym, po połowie tego kompleksu. Myślę, że warto, bo zawsze parę fajnych ciekawostek. Poza tym taki bardzo pozytywny klimat był tej pani, więc fajnie się jej słuchało. A teraz chyba już będę opuszczał ten teren i przejdę obok do National Folk Museum of Korea, czyli Muzeum Ludowego. Ale oprócz tego dowiedziałem się jeszcze jednej fajnej rzeczy, to znaczy jest szansa, żeby wejść do Pałacu Prezydenckiego. Pałac Prezydencki był używany tutaj do maja tego roku, więc całkiem niedawno. Po wyborach prezydent zdecydował o przeniesieniu się do innej siedziby i dotychczasową siedzibę prezydencką można zwiedzać. Trzeba się mówić wcześniej, więc nie wiem, czy mi się uda to zrobić dzisiaj, ale przynajmniej wiem, że można to zrobić, więc będę próbował. Budynek jest rzeczywiście imponujący. Niestety nie jest to żaden zabytek. Został wybudowany w latach 70. Na razie samo muzeum nie jest jakoś super ekscytujące, ale jest jedna fajna rzecz, to znaczy można oglądać na niebie gwiazdy o znaczeniu symbolicznym, historycznym. To jest specjalna wystawa czasowa. Przedmioty, które były w użytku w sumie całkiem niedawno, albo nawet nadal są w użyciu. Jak ludzie chodzili się do niedawna, jak chodzą się, no powiedzmy, że teraz. Ta wystawa jest o tyle ciekawa, że faktycznie pokazuje życie, jakie było. To nie jest jakieś wydumane pokazanie życia klasy rządzącej, tylko faktycznie tutaj widać najzwyklejsze przedmioty codziennego użytku, z których sami do niedawna pewnie korzystaliśmy. Jak zmieniała się oczekiwana długość życia w Korei od 62 lat w latach 70. do 81 lat dzisiaj. Tak wyglądało miejsce pracy lekarza. Tak wyglądał tradycyjny pochówek. Najczęściej wykorzystywano do tego stroje rytualne zmarłych. Byli tacy, którzy mogli sobie pozwolić na specjalne stroje tylko i wyłącznie na okazję swojego pochówku. Już po całkiem przyjemne muzeum, żeby obejrzeć sobie na szybko, ale żeby było też jakieś wybitnie ciekawe, to nie powiem. Trochę mi się kojarzy z Polinem, aczkolwiek w Polinie cały entourage, cały budynek robi dużo większe wrażenie, a dwa, że jednak tam ta historia jest powiedziana dużo lepiej, dużo ciekawiej niż tutaj. To jeszcze zewnętrzna część muzeum, która ma przypominać, jak drzewiej się żyło, jak wyglądały sklepy, wcześniej zakład fotograficzny. Tu mi wygląda na co? Nie wiem, czy jakieś miejsce, w którym może można zjeść, a nie. Salon fryzjerski. Tak wyglądała restauracja. Kawiarnia z kolei. Ubrania. Sklep z ubraniami w środku jest chyba szkołą. Zaraz obok muzeów jest Bukchon Hanok Village, więc teraz tam idę i prawdopodobnie będzie można tam zobaczyć więcej domków takich jak te właśnie. Chodzę trochę się zgubić. Widzę przede wszystkim, że jest masa miejsc, takich malutkich miejsc z jedzeniem, sklepy z pamiątkami, chociaż miałem wrażenie, że jednak będzie bardziej tradycyjnie, mniej komercyjnie. Znalazłem w końcu i wchodzę sobie. Już liczyłem, że coś zobaczę, ale chyba znowu jakaś mało interesująca turystyczna łapka i nie wiem, idę dalej, może coś jeszcze znajdę. Tak wygląda jedna z bocznych uliczek. Tu przynajmniej można zobaczyć, jak to faktycznie wyglądało. Bo dzisiaj w większości miejsc, które były przy głównej drodze, tak naprawdę są kawiarnie, pojedyncze restauracje, jakieś pamiątki. A tutaj cisza, spokój. Teraz już nie pamiętam, czy to jest ten widok, ta uliczka, to konkretne miejsce, które wszyscy filmują, fotografują, ale znowu tutaj mi się podoba, bo tu jest cicho. Tu nie ma tego tłoku, tu nie ma tego rwetesu, który jest w innych częściach, tych większych. Tu nawet garaż jest. Zaraz obok Bukchon Hanok Village, kolejny pałac, drugi najważniejszy w Seulu, nazywa się Changdeokgung. Wejście przez główną bramę Donghaemun i od razu pierwsze wrażenie, dużo bardziej skoncentrowane, dużo mniej przestrzeni, dużo mniej wystawne. Sprawia wrażenie pałacu, terenu, który nie miał aż tak wysokiego prestiżu. Teraz wchodzimy do kompleksu budynków, w
których znowu urzędowali oficjele związani z dworem królewskim. I tutaj jednak ten kompleks jest znacznie większy, a przynajmniej znacznie więcej go się ostało. Historia tego pałacu jest równie burzliwa jak wszystkich innych tutaj w Seulu. Spalony, odbudowany, spalony, odbudowany. Chociaż akurat ten pełnił oficjalne funkcje do jeszcze całkiem niedawna. Idąc dalej tymi wąskimi uliczkami między licznymi budynkami, zaraz dojdziemy do miejsca, w którym było najważniejsze, czyli sala tronowa. Labirynt tu jest. Tu? Czy tu? Czy tu? A może tam? To sobie chodzę po tym pałacu i no nie powiem, można sobie zrobić krzywdę. I naprawdę trzeba uważać. Tutaj wielki plac z salą tronową. Każdy z tych kamieni, które tutaj widzicie na tym placu, miał specjalne znaczenie, ponieważ po jednej stronie stali władcy poszczególnych prowincji Korei, a po drugiej stronie przywódcy wojskowi. I tak samo jak Gyeongbokgung, osobne wejście dla króla. I znowu główna hala, czyli miejsce, gdzie odbywały się najważniejsze ceremonie, miejsce, gdzie odbywała się koronacja. Po drugiej stronie miasto. Miasto, wszędzie miasto. Ta część pałacu należała do królowej. Zbudowana na podwyższeniu. Jest ogród. Wygląda nawet bardziej imponująco niż to, co obecnie funkcjonuje jako królewski apartament, królewska sypialnia. Okej, sprzedałem wam bzdurę, bo to nie do końca jest prawda, że to była kwatera królowej. To była kwatera konkubin króla. Koreańscy królowie oprócz królowych mieli także konkubiny. Właśnie tutaj one mieszkały. Co w sumie imponujące i trochę zadziwiające, bo to tylko drewno. Ale jednak mimo wszystko, mimo panującego tutaj strasznego opału, wewnątrz tych drewnianych budynków jest całkiem znośnie. Jak cień robi swoje, od kamienia, od spodu także jednak się to wychładza, więc jest nie najgorzej. Ciekawe jak to z kolei funkcjonowało zimą, no ale zimą mieli tutaj ogrzewanie w tych najważniejszych budynkach, więc to też prawdopodobnie nie było jakimś wielkim problemem. Czerwiec w Korei to jest moment, w którym lada moment rozpoczyna się pora deszczowa i czuć tą niesamowitą wilgotność. Nie jest bardzo ciepło, nie ma też zbyt wiele słońca, jest trochę słońca, ale ukryte za chmurami, natomiast jest mi gorąco. I tak teraz chodzę po tych pałacach i mam jednak wrażenie, że pozbawione kontekstu, pozbawione tego, co było w środku, pozbawione mebli, pozbawione pewnej specyficznej aranżacji, która służyła konkretnemu celowi, nie robi to takiego wrażenia jak pałace, które są w Europie. To znaczy tam idąc po pałacu, tak naprawdę gdziekolwiek, w miarę jasno widać, jakie było przeznaczenie, ponieważ są stawiane meble, obrazy i odczytanie tego jest w miarę łatwe. Natomiast tutaj w większości są jednak puste pomieszczenia, co powoduje, że wchodzisz, patrzysz, okej, to jest pokój, jeszcze jeden pokój, ale mi osobiście brakuje do pełni wrażenia, do pełni szczęścia tego, żeby jednak za każdym pokojem dało się zobaczyć jakąś historię, czyli żeby się lepiej trochę dowiedzieć na temat tego, co faktycznie się w tych pokojach działo. Teraz wchodzę do kompleksu Naksendzie, który był najpierw miejscem, w którym była królewska biblioteka, a potem było miejscem, w którym najpierw król się spotykał z jedną ze swoich konkubin, ponieważ królowa nie urodziła syna, a potem ona tutaj też zamieszkała i ogólnie była to później też kwatera królewska. To by było na tyle, jak chodzi o główną część pałacu. W zasadzie wszystkie budynki, które są ogólnie dostępne, udało mi się do nich zajrzeć. Natomiast teraz czas na coś specjalnego. Za mniej więcej pół godziny mam wejście z przewodnikiem po angielsku do części, która nazywa się Secret Garden. Nie można tam wejść samodzielnie, można wejść tylko w ramach zorganizowanej grupy, więc idę usiąść, poczekać i zobaczymy, co tam w środku.
budynek został wybudowany przez syna 23 króla Korei i ostatecznie został przekazany ojcu królowi, że nie ma malowań, nie ma kolorów. Była jego nieoficjalna rezydencja, w której odpoczywał, uciekał od stresu bycia królem. To już wewnętrzna część, w której mieszkały kobiety. Tam jest brama z tyłu prowadząca do części męskiej, tu jest część wspólna. Z tyłu była kuchnia, ten budynek za murem. Przejście do tego budynku było jedynie z strony kobiecej. Z strony męskiej nie było tam wyjścia. Tutaj część domu przeznaczona dla mężczyzn i dodatkowo mieli także taki budynek, z którego mogli podziwiać widoki. Po prostu to drzewo jest starsze od całego pałacu, więc gdy przeprowadzali prace renowacyjne, postanowili się go nie pozbywać, tylko zostawić tak jak jest. Tu budynek straży pożarnej. Taki zwykły, ale jakieś stwory strzegą jednak wejścia do środka. To kolejna królewska rezydencja, jakby było ich mało. Tutaj mieszkał Hungson Daewongun, ojciec imperatora Gojong. Brak zdobień, czyli stricte prywatny charakter tego kompleksu. Natomiast mimo wszystko sporo oficjalnych wydarzeń miało tutaj miejsce. Ta część nazywa się Noandang i jest wybudowana w roku 1864 i była męską częścią tego kompleksu. Ta część to Norakdang, czyli oficjalna, centralna część pałacu. Tutaj król Gojong brał ślub w 1866. To część wybudowana w roku 1866. Tutaj mieszkał królewski regent. Nazywa się to Irodong. Za to na wycieczce po sekretnym ogrodzie, po ogrodzie królewskim, dowiedziałem się jednej rzeczy, która tłumaczy to, dlaczego wszystkie te pałace są puste. Te pałace są puste celowo. Wszystkie rzeczy, które były w tych pałacach, które udało się ocalić albo które były oryginalne, zostały przeniesione do Muzeum Pałacu w Seulu. I tam te wszystkie rzeczy są. I tutaj jest jedna bardzo, bardzo słynna kawiarnia. Dokładnie tak. Ta słynna kawiarnia. Przedstawiam Państwu Dong Cafe. Nie chciałem się za bardzo wchodzić do środka, tak tylko na szybko. Więc wziąłem sobie ciasteczko i herbatę. Ku mojemu zdziwieniu ciastko kupa okazało się być doskonałe, zupełnie inne niż się spodziewałem. Polecam. W muzeum kimchi dzisiaj nie zobaczę, bo jest otwarte tylko do 18. Przyszedłem tutaj około 17:30, więc stwierdziłem, że nie ma sensu. Przyszedłem tylko na kawę. W sumie nie na kawę, przyszedłem do kawiarni. Wziąłem herbatę. I teraz idę jedną z głównych ulic Insadong. Będę już powoli szedł w kierunku metra, a tutaj tak w miarę standardowo, czyli sklepy, knajpy, sklepy, więcej sklepów. Taka typowa turystyczna, typowa uliczka. Strasznie ciężko to wyrzucić śmieci. Chodzę z tym kubkiem po herbacie i nie widzę żadnego śmietnika. Wczoraj też zresztą miałem jakieś resztki do wyrzucenia, jakiś papier czy coś. I też musiałem z tym chodzić w plecaku. Dopiero potem udało mi się znaleźć śmietnik. Tutaj w środku dzielnicy biznesowej pewnie. Same budynki wielkie. No i sobie strumyczek. Cheonggyecheon. U góry miasto pełne życia, a tu na dole szumyk strumyka. Ekstra. Dziwię się, że ludzie tutaj głównie spacerują, bo jest tutaj po prostu przyjemnie. Jest też chłodniej niż u gór. Jednak od wody przyjemnie powiewa. Orzeźwiająco, więc pewnie bym tu przychodził, to bym tu mieszkał. Co się dzieje? Chcesz zjeść? Nie ma miejsca w knajpie? Czekasz. Dzwonu nie widać w środku, ale to miejsce to budynek, w którym znajduje się dzwon Bossingak. Dzwon ten kiedyś był używany do sygnalizacji początku dnia, otwarcia bram. 33 razy w niego uderzano i na koniec dnia 28 do zamknięcia bram zgodnie z buddyjskimi tradycjami. Dzisiaj wykorzystywany jest tylko w jeden dzień w roku dla ogłoszenia początku nowego roku. Zbierają się tutaj takie tłumy, że zamknięta jest pobliska stacja metra, ponieważ po prostu nie ma fizycznie możliwości, żeby wszyscy się pomieścili. Spacer po Hongdae, czyli dzielnicy studenckiej. Ludzi jest sporo, ale za 2-3 godziny
będzie tu już kompletnie pusto. Po 22 wszystko się zaczyna zamykać. Jak wczoraj o 23 szedłem do hotelu, to w zasadzie szedłem po pustych ulicach już. Wzglądem się trzeba uważać, żeby nie dostać z samochodu burgery. Słowa sprawa jest taka, że ja jestem tutaj sam, a bardzo ciężko coś zjeść samemu. Nie to, żeby mi powiedzieli, że nie, ale jednak zdecydowanie jedzenie w Korei jest czynnością zbiorową, aktywnością towarzyską, socjalną. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel?